Dzień dobry, Grzegorzu! Witamy, dzień dobry. Po krótkiej przerwie. Tak, i delikatnej. Można powiedzieć, że to takie newsy ze świata driftingowego. Tak, no to zdecydowanie. To można śmiało powiedzieć, że tak, będę przecierał driftingowe szlaki z nowością pod maską. No właśnie, to do rzeczy. Co tam masz pod machą? A pod maską mamy takiego Forda. O tak. Niektórzy go nazywają australijskim JZ-em, ale to nie jest JZ, którego znacie z Japonii. To jest Ford, tak zwana bara. 4 litry pojemności, 6 cylindrów w rzędzie. Jak widzimy, duże turbo, zmienne fazy rozrządu silniczek posiada, także przyjemny i miły. Padła taka informacja, że no niestety nie będziesz dalej jeździł 2JZ-em. To jest twój, można powiedzieć, trochę taki comeback, tak? Tak, będę jeździł teraz tą czerwoną S14 z silnikiem bary i będziemy się przygotowujemy się w trakcie treningu na to, żeby wystartować w finałowej rundzie Drift Masters, która się odbywa w Łodzi. O, chyba dużo czasu wam nie zostało, co? Dzisiaj jest czwartek, nie? To za tydzień o tej porze już będziemy na zawodach. No dobra, opowiadaj, jakie wrażenia z jazdy, można powiedzieć, większym bratem 2JZ-a. Słuchajcie, no wrażenia są takie, że mamy na pewno litr więcej pojemności, nie? Czujesz to? Cylindrów mamy takie same, no wiadomo, że czuje się ten litraż, bo wiadomo, w JZ-ach też się robi specjalnie strokery na 3-4 litra, żeby tej pojemności było więcej i żeby więcej tych spalin było, lepsze stawanie turbiny i przede wszystkim więcej powera, nie? No to też w tym wszystkim chodzi. Tu mamy 4 litry, więc nie potrzebujemy żadnych innych zabiegów. Tak znany jest setup? Ile jest mocy? Wiesz co, nieznany jest tak naprawdę, bo były początki na hamowni, a resztę żeśmy tutaj dostrali już na torze. Cały czas to zresztą robimy, ale nie chcemy przekroczyć 8 stówek, bo po prostu mamy skrzynię manualną i ona nas ogranicza z mocą i na pewno by się rozsypała. I to jest takie najsłabsze ogniwo. Mamy zamówioną sekwencyjną, wszystko jest przygotowane, ale niestety, jak wiemy, na wszystko teraz trzeba długo czekać i dostajemy co jakiś czas taką wiadomość, że będzie za miesiąc, za 3 tygodnie, już jest, ale jednak nie jest, nie? I to już to trwa za długo i już powinno być dawno u nas, ale nie jest i no niestety jest tak jak jest, będziemy na tej startować i na tym setupie nas ogranicza skrzynia, ale moja dupo hamownia mówi, że te 8 stówek mamy, myślę, że jest dużo niuta, nie? No to niuta jest zdecydowanie więcej niż w WC-cie, obstawiam, że około 1000. Ten litr różnicy, jak to, że tak powiem, w twoich słowach opisać tą różnicę? Nie wiem, łatwiej ci jest na przykład zostać na biegu, nie redukować? Na czym polega różnica? No, zdecydowanie więcej masz niutonometrów i mocy samych w sobie, nie? Chyba nam to utrudniają. Nie utrudniają, no, normalny trening. Przyjechałeś na trening i mówią: Jagodowy przyjechał, cisza na planie, bo ja przyjechałem i macie być teraz wszyscy cicho, bo trening nie jest, bo my teraz nagrywamy. No chybki mówisz! Ale zobacz, to będzie moje auto. Dobra. Dawid Karkosik teraz jest za starami z 15, ale wracając tutaj, tak, jest to odczuwalne, wiesz, no lepiej utrzymać moc, utrzymać równe obroty. Też jest trochę za wcześnie, żeby niektóre rzeczy ci powiedzieć, o jest tak i tak, powiem ci, nie wiem, w następnym sezonie, powiem ci po kilku innych przejazdach, różnica jest na pewno zdecydowanie na plus. Dobra, a jakieś wady tego rozwiązania już znalazłeś? No na przykład ten silnik słynie z tego, że jest ogromny. Jak jest ogromny, jak się zmieścił? No właśnie nie wiem, jak oni to zrobili, zwłaszcza, że z chłopakami muszę jeszcze pogadać, bo to nie przypadek, że tu mamy barę. Słuchaj, tak naprawdę to ja jestem tutaj od prowadzenia i to tunerzy ci powiedzą, co jest, jak jest i z aspektu technicznie. Nie chcę powiedzieć czegoś, a później będzie każdy to w internecie weryfikował i powiedzą, a kłamał na serwisie zupełnie inaczej, więc ja wam mogę powiedzieć o odczuciach, a aspekty techniczne to myślę, że powiedzą wam przedstawiciele firmy Bary Europe, żeby im zostawić też trochę do pogadania. Ja oczywiście znam te parametry, ale nie będę zdradzał, niech chłopaki też się wykażą. Więc... No dobra, to ja szukam z pierwszego z nich i będę ciągnął za język. Będzie później szansa się karnąć z tobą? Jest fotel pasażera. Nie prowadzić w życiu, nie chcę cię zabić, ale mogę być na fotelu pasażera. Ale ile masz siana, bo czy to opony to nie jest tania rzecz teraz. Ty masz jakiegoś sponsora oponiarskiego. Ja słyszałem, że ty masz dobrego sponsora. Sklep opon, coś tego. No. Ja wiem, do czego pijesz. No to wiesz. Dobra, zaraz zadzwonię do człowieka Bobra. Także nie, no spokojnie, pewnie wiesz, przywiozę, zobaczycie, posłuchacie jak to brzmi, bo na pewno jesteście ciekawi, bo to jest gdzieś tam nowość w Europie i widzimy, co się dzieje z silnikami innych generacji, a to jest jakaś ciekawa inna alternatywa. Na pewno to jest rzędówka, która też się zachowuje jak fałka wbrew pozorom, nie? Czyli jest fajny dół. Tak, no fajnie wstaje, fajnie trzyma, to jest takie, wiesz, ciężko to nazwać, tak? Bo to nie zachowuje się jak prawdziwa rzędówka, ale nie zachowuje się też jak prawdziwa fałka. To jest takie coś
pomiędzy. I to jest... VR, to jest VR. Ten wag to wszędzie wszystko w cienie. VR, for the win, najlepszy na świecie, tak? Też miałeś VR, nie czepiaj się. Jakiego VR miałem? Tak naprawdę to jest coś właśnie pomiędzy, nie? Pomiędzy V-ką, pomiędzy rzędówką. Myślę, że to wynika z pojemności, z charakterystyki i to, że mamy te newtonometry zdecydowanie więcej niż normalnie rzędowej szóstce. To jest tak samo jak porównać, nie wiem, SR-a czterocylindrowego do JZ-a 6-cylindrowego, no jest przepaść tak naprawdę. Tu mamy większego brata, no tu wynika to tylko i wyłącznie z tego, że mamy większą pojemność, ale też wynika z fajnych zmiennych faz rozrządu, gdzie tam chłopacy też wam powiedzą, jak to wygląda. Myślę, że jest to fajna alternatywa, coś innego, coś nowego. No i co będziemy mówić, no zapierdala, nie? No i o to chyba wszystkim chodzi w tuningu, nie? Dobra. Żeby jak najmniejszym kosztem wydobyć jak największego powera, no o to wszystkim chodzi, tak? Więc tutaj mamy mniejszy koszt, większy power i tyle, no. Nie trzeba chodzić do góry nogami, żeby ten silnik mieć u siebie w samochodzie. No. Tak jest. Dobra, szukam w takim razie Michała z Bary Europe, pociągnę go trochę za język. Tak naprawdę to australijski silnik, można byłoby pomyśleć, że ciężko dostępny. Nie dość, że większa pojemność, to chyba będzie taniej od 2JZ, co nie? Na chwilę obecną zdecydowanie. No i mamy łatwiejszą dostępność, nie? No tych JZ-ów niestety, no... Zaczyna brakować? No niestety, myślę, że brakować też, owszem, bo to jest silnik, który już nie jest produkowany, jest naprawdę leciwy i od tylu lat był tłuczony i no, zniszczyły się, wyeksploatowały. 90% samochodów w drifcie jeździ na wolnosących, które są przebudowane, tak? No tak, racja, na GE. No, dokładnie, no, na GE jeździ, bo GTE to już jest cena horrendalna, zaporowa, a jak wiemy GE można też zmodyfikować, no ale tu nie o to chodzi, no. Mamy alternatywę dla LS-a, mamy alternatywę dla JZ-a, mamy alternatywę dla uturbionych BM-ek, M50, M52, M54, M3, S54, także tego do VR-ów. Także jest coś innego, coś nowego. I teraz tylko pytanie, kto gdzie to upakuje i kto pierwszy, ten lepszy. Więc tak jest. No, my już mamy. Ja znam takiego jednego, co buduje już z Barą coś, ale to do tego przejdziemy. Dobra, idę szukać. Dobra, ale już idę szukać Michała, bo zaraz ochłoniesz, wyjdziesz z sprawy. Ty to w ogóle fajnie nazwałeś sobie samochód. Jak na nią mówisz? Barbara. Barbara. Nie, wiesz, no, trzeba nawiązywać do wszystkiego. Kiedyś miałem Balbinę, teraz mam Barbarę. No. Teraz jedziemy jej dać za karę. Niech wie, co ją czeka. Więc wiesz. Zasłużyła na karę? Karać nawet trzeba prewencyjnie. Żeby nie pomyślała, żeby, wiesz, nie dostawała głupich pomysłów, nie? Żarty żartami, ale takie testy przygotowane są właśnie po to, żeby, wiesz, dostroić samochód i inne rzeczy. No, dla mnie ten trening jest fajny, bo trochę jeżdżę, ale to jest tak naprawdę trening dla tego auta, dla silnika i dla takiego całego setupu. Ja staram też się jako kierowca z tego coś wyciągnąć, no ale cały czas robimy to, żeby było lepiej dla projektu i dla auta, nie? No dobra Michał, drugie podejście, teraz nam nie będą hałasować. Tak jest, cześć. Przedstaw się jeszcze raz, kim jesteś i dlaczego się tu spotykamy, no poniekąd z twojego powodu. Jestem przedstawicielem firmy Bara Europe. Jesteśmy dystrybutorami silników Bara. Bara Europe. Bara. To człowiek, Bara to czekaj, Bara z tego co wiem to jest z Australii, a nie z Europe. Jesteśmy przedstawieni na Europę, stąd też mamy w nazwie Bara Europe, łatwiej nas znaleźć w ten sposób. Aha. Chcesz przez to powiedzieć, że da radę u was kupić takie serducho na przykład jak... Tak, chcę przez to powiedzieć, że u nas możecie kupić każdy silnik fordowski Bara, czyli są 3 modele, silver topy, green topy i red topy. Aha. I każda z tych jednostek charakteryzuje się tam odpowiednimi cechami. Czyli czekaj, wyciągam pęgę, idę do ciebie i po prostu kupuję sobie silnik na palecie? Tak, tak jest. Na tą chwilę mamy już około 50 silników na stoku. Wszystkie części dostępne od ręki, wszystkie części silnikowe, osprzętowe. Nie ma takiej sytuacji, że kupujesz silnik i później wkładasz go sobie, tak, dokładnie, montujesz silnik, a później nie daj Boże ułamie się króciec, ułamie się czujnik i zostajesz na lodzie i szukasz w Australii czujnika.
Wszystko jest u nas na miejscu, mamy wszystkie części. Wasza inwencja twórcza, że coś takiego powstało, czy jak to jest? Tak, jest to nasza inwencja twórcza. Stwierdziliśmy, że na rynku brakuje takiego silnika. Australijczycy parę ładnych lat temu stworzyli ten silnik. I ze względu też na to, że 2JZ się kończy, LS-y są dobre, ale nasze są lepsze pary. Okej, rozumiem. Więc stwierdziliśmy, że to będzie bardzo dobre uzupełnienie rynku. No dobra, no to w takim razie rozumiem, że Ciebie będę ciągnął za język, co tu siedzi pod maską. Jako, że tak powiem, mocą się to ewentualnie... Już mówię, tak, dokładnie u Grzecha zamontowaliśmy też 4-litrowy właśnie motor z kutą korbą, z kutym tłokiem, wzmocniona pompa oleju, wzmocniony dół silnika przez zabezpieczenie, większa miska oleju. Geared Blade, tak? Tak, Geared Blade to się nazywa. Wałki strojone na EMU bez problemu sobie tu daje radę, żeby to wystroić. Dodatkowo Borg Warner 8474, nowość na rynku także, niesamowicie szybko wstaje, zajebiście ładny przebieg mocy. Do tego Westgate Turbo Smarta elektryczny, też staraliśmy się, żeby to wszystko było uzupełnione przez nowości. Właśnie ten Westgate elektryczny Westgate. Jak tam sobie EcoMaster z tym poradził? Bo to mnie w sam raz bardzo interesuje pod kątem mini, bo tam będę miał takie... EcoMaster bardzo dobrze sobie poradził, jesteśmy drudzy w Europie, którzy EcoMasterem wystroili, połączyliśmy Westgate i to jeszcze mam szansę na podium. Turbo Smart, no tak. Włosi byli pierwsi, notabene kontaktowaliśmy się z nimi, żeby to wszystko zgrać. Byliśmy cały czas w kontakcie z EcoMasterem i z Włochami, którzy mieli jakąś tam informację i żeśmy to wszystko ogarnęli. A propos miejsc na podium, czy to jest, może inaczej, czy ktoś Was wyprzedził z tym silnikiem już w Polsce? W Polsce jesteśmy pierwszą ekipą, która zamontowała to. No, generalnie jest to nasze demo, więc liczymy na to, że nikogo jeszcze nie ma w Polsce. Natomiast wiemy oczywiście, że Kamil z KMS buduje projekt tego typu. W Europie jest jeden zawodnik, który użytkuje ten motor, natomiast nie jest on związany z nami jeszcze. Aha, rozumiem. No dobra, powiedziałeś coś o tym, że poza tym, że macie silniki, to też jest jakaś kwestia tuningu, który też będzie można u Was, że tak powiem, zakupić, tak? Osprzętowy i tak dalej. Jasne, oczywiście. Oprócz silników australijskich mamy w ofercie wszystkie części dostępne, czyli kute korby, kute tłoki, śrubki. Tutaj akurat mamy pełną ofertę Atomic Performance. Jest to firma, która na rynku australijskim dosyć długo istnieje. Zjedli na tym zęby, więc my się jak gdyby podpieramy ich wiedzą i podpieramy się ich doświadczeniem także. Okej. Z ciekawości, Kamil skorzystał już z Waszej oferty? Tak, mamy bardzo dobry kontakt z Kamilem. Kamil korzystał z naszej oferty i myślę, że jest w pełni zadowolony. To do tego wątku jeszcze przejdziemy. Myślę, że tylko Kamil będzie zadowolony z naszej oferty. To nie, więcej szczegółów nie zdradzamy na razie, więcej szczegółów w przyszłości. No dobra, to ja idę w takim razie męczyć Grzegorza, żeby mnie przewiózł. Bardzo dziękuję za rozmowę. Powiem Wam, że to jest bardzo dobra współpraca. Bo dzisiaj zrobiłem trzeci przejazd i sprawdzałem granicę samochodu i wiesz, że oni się cieszyli, że samochód rozbiłem? Tak, drugi przejazd był takim... Jak rozbiłeś samochód? Przecież stoi. Bardzo blisko bandy. Nie, rozmawiamy z Maćkiem. Delikatna była taka ocierka driftingowa, bo to nie jest w ogóle wypadek, tylko to jest ocierka driftingowa. Tak miało być. No to takie rzeczy się zdarzają. Szukamy granic. A ja lubię być tam. Po drugiej stronie granicy. Ale czasami błądzę, a czasami nie, ale no tak już mam. Nie wiem dlaczego się na mnie zdecydowali, naprawdę. Cały czas się zastanawiam. Może to wiesz, dlatego że znam takich persony. Przewieziesz mnie Barbarą? Siadaj. O, dziękuję Ci.
Słuchaj, jeśli myślisz, że uderzysz w samochód, nie? To masz jeszcze metr. To są pierwsze pary w moim życiu tym samochodem. Zajebiście! Pierwsi, którzy jeździliśmy, bo ja nigdy wcześniej nie jeździłem w parach tym autem. Zajebiście jest to nagrać! Czekamy aż przeschnie, bo jest masakra, wiesz? Dobra. No sucho, mokro, to sam czułeś, że nie można jechać równo, poczekamy, bo już przestało padać. Więc poczekamy sobie chwilkę i... O, z Dawidem była fajna para na przykład, no to byliśmy w miarę blisko, ale tak to tak. A powiedz teraz, kiedy Cię dobrze słyszę, z kim jeździliśmy? Pierwszą parę i drugą? Pierwsza był Tasiem, a druga Dawid Karkosik. Okej. Bez 15. O proszę. Byłej. Barbara, słyszałem, że startuje w zawodach. Tak, Barbara startuje w zawodach 1 października w Łodzi. Zapraszam na Red Bull TV, bo niestety ci, co mają bilety, to mają, a ci, co nie mają, to już nie będą mieli, bo 10 000 biletów już się sprzedało. O kurde, co to Także cały stadion żużlowy na Łodzi, gdzie będzie specjalnie na tą imprezę wylany asfalt, jest już Barbara będzie kąsała. Barbara będzie kąsała, zobacz, szminkę tutaj trzeba nałożyć, tylko jej, nie? Faktycznie, co się stało? A żeśmy ten kolegę Korpulińskiego trochę przyrysowali na przykładce, ale... Najpierw dostała po dupie, a teraz jeszcze dostała tu sprzęt, żeby Dla równowagi, widzisz, no sponsor się nie tego weseli się, raduje się, ja się raduję razem z nim, no, cieszę się, że mogę mu sprawiać radość, wiesz? No i tym pozytywnym akcentem kończymy odcinek. Grzesiu, bardzo dziękuję za przewiezienie. Bardzo miło było poznać. Tak, miałeś najgorsze warunki ze wszystkich, sucho, mokro i zaczęło padać, więc... I nagraliśmy pierwsze pary. Nagraliśmy pierwsze pary, to był taki plus, ale wierz mi, że jechałeś w najgorszych warunkach i takich słabych parach. A może następnym Liczę na kolejne razy. Dokładnie. Do zobaczenia. Hej. Cześć.